Cześć, witajcie w Nerd Management. Z tej strony Paweł Rykowski i Krzysztof Rakowski. Jak widzicie, dzisiaj jesteśmy w trochę innej formule, nie jesteśmy w biurze. Testujemy rozwiązanie zdalne, Paweł jest u siebie w domu, ja jestem u siebie w domu i staramy się nagrywać dla Was filmy również w czasie izolacji i narodowej kwarantanny. Dziękujemy Wam za wszystkie pytania, które nam przesyłacie, materiały, za zapisywanie się do naszego newslettera. Bardzo się cieszymy, że jest Was coraz więcej. I dzisiejszy odcinek bazuje właśnie na tych informacjach zwrotnych, które od Was dostajemy. To znaczy, zebraliśmy trochę pytań, które nam przesyłacie i chcieliśmy na te pytania odpowiedzieć. Chcieliśmy się wypowiedzieć na tematy, które Was interesują. Zebraliśmy pytań dokładnie 17, więc bez zbędnego przedłużenia jedziemy po kolei. Tomek pyta, skąd pomysł na Nerd Management i jak to się zaczęło? Krzychu, pamiętasz? Nie pamiętam dokładnego momentu, bo to było dosyć długo trwało. Chyba od kiedy się znamy, zawsze rozmawialiśmy na różne tematy związane z zarządzaniem i nie tylko zresztą, z rozwojem. Więc sama ta wymiana wiedzy między nami, te dyskusje, no to trochę już dojrzewały. No i łączy nas również pasja, jaką jest dzielenie się wiedzą, prawda? Ty, Paweł, masz już na karku występów na konferencjach, ciężko zliczyć ile. Ja trochę też. I pamiętam, że w połowie tego roku jakoś tak stwierdziliśmy, czemu by naszych dyskusji nie nagrywać, prawda? Czemu by się nie podzielić tą wiedzą? Dokładnie. I to już ponad 3 miesiące, także mamy kwartał ze sobą już nagrywania, także wyszło w sumie samo z siebie, bo ja nagrywałem wcześniej trochę rzeczy na YouTube'a. Mam nagraną taką serię Czuj się, wygląda i żyj lepiej, gdzie to było 101 odcinków dokładnie. Trochę różnych rzeczy nagrywałem, właśnie jak Krzysiek mówisz, różnych konferencji, tak stwierdziliśmy, nagrajmy to. Mamy dużą wiedzę, duże doświadczenie. Chociaż ile to już lat robisz w IT? No, ja już, żeby nie skłamać, jakieś 18 lat przynajmniej. No, około 15, także już tą wiedzę czas w końcu zapakować i podzielić się, żeby ci młodsi liderzy, początkujący czy przyszli liderzy mieli z czego korzystać. No i tak się to zaczęło, żeby tą wiedzą się podzielić. Tak, zwłaszcza, że to jednak daje taką dużą satysfakcję, kiedy możesz przekazać jakieś informacje i widzisz, że ludzie są zainteresowani, korzystają z tego, dopytują i odnoszą sukcesy i rozwijają się. To jest chyba największa wartość w tym. Dokładnie, a zdradzimy Wam jeszcze taki magiczny trik. Jeżeli zaczniecie uczyć innych, to sami będziecie się uczyć dużo lepiej, ponieważ żeby komuś tę wiedzę przekazać, to trzeba ją ułożyć, uporządkować i to dla nas jest bardzo duża wartość, żeby właśnie przypomnieć sobie niektóre rzeczy, poukładać. Pomaga nam to też w pracy nad rozwojem innych zespołów, więc jest to korzyść obopólna. My szykujemy, porządkujemy wiedzę dla siebie, a Wy ją dostajecie w takiej bardzo fajnej i przyjemnej formie. Kolejne pytanie od Marcina. Jakimi firmami do tej pory zarządzaliście albo liderowaliście w nich? Jakie były Wasze początki i które porażki nauczyły Was najwięcej? No to Paweł, Ty masz większe doświadczenie, jeżeli chodzi o bycie szefem czy właścicielem firmy, więc zacznij, jak to wyglądało u Ciebie? Tak jest, ponieważ ja miałem doświadczenia biznesowe swoje własne, więc miałem okazję zobaczyć tą drugą stronę mocy, kiedy to zatrudnia się pracowników i prowadzi się własną działalność i z obecnej perspektywy zdecydowanie tego nie polecam. Współpracowałem z siecią franczyzową, mieliśmy z żoną salonik prasowy, gdzie też zatrudniliśmy ludzi i to była dość nieudana inwestycja z perspektywy czasu. Miałem również swój brand, swoją markę, gdzie szmuglowaliśmy aloes ze Stanów i tam miałem dość duży zespół, ponieważ takim w kluczowym, szczytowym momencie to było ponad 12 osób, mieliśmy już ładną, całkiem fajną bazę klientów, to sobie ładnie działało. No ale to się też rozsypało, więc nauczyło mnie tutaj dużo rzeczy, o tych porażkach za chwilę. No i poza tym, tak jak mówiłem, w IT robię lat 15, więc od swojej przygody z zarządzaniem zaczynałem od bycia Scrum Masterem w grupie Allegro, gdzie wcześniej pracowałem. Teraz tu obecnie w eMAG od ponad już 3 lat mam swój team, który budowałem od początku i właściwie tak mniej więcej by to wyglądało, czyli spokojnie tak. 5 lat w IT, równolegle ze 3 lata w biznesie własnym.
do porażek przejdziemy dalej, to Krzysiek, powiedz, jak Tak. te u Ciebie wyglądały doświadczenia? Ja też zaczynałem od bycia biznesmenem, tak to nazwijmy, zaraz po studiach. Mieliśmy z kolegą agencję interaktywną, tak to się nazywało ładnie, czyli po prostu firmę, która robiła stronki dla klientów. Pamiętam, że mieliśmy klientów, no takich z, nazwijmy to, branży małych i średnich przedsiębiorstw, czyli producent podeszw do butów, producent opakowań, salon sukni ślubnych. Wchodziliśmy też mocno w branżę, nazwijmy to ezoteryczną, bo robiliśmy strony internetowe dla różnych osób typu uzdrowicieli, wróżek. Było naprawdę fajne doświadczenie i bardzo ciekawi ludzie. Dobrze, że o tym mówisz, bo ja zapomniałem, że też taką agencję reklamową mieliśmy na początku. To była pierwsza firma, którą założyliśmy jeszcze będąc w szkole, w technikum. Przez 2 lata, ponad 2 lata prowadziłem z kumplem firmę, gdzie robiliśmy dokładnie to samo, nie? Właśnie jakieś stronki, integracje ze sklepami, pierwsze takie jakieś e-commerce. To były czasy. No właśnie, i to jest ciężki biznes, więc ja wtedy z kolegą stwierdziliśmy, że trochę zaczęliśmy nie od tej strony, co trzeba, czyli otworzyliśmy własny biznes i wydawało nam się, że jesteśmy nie wiadomo jakimi menedżerami. A prawda była taka, że no szybko doszliśmy do wniosku, że jednak lepiej najpierw pójść do jakiejś firmy i się nauczyć czegoś, mimo że mieliśmy całkiem niezłe pomysły, niektóre całkiem innowacyjne, a potem ewentualnie myśleć o własnym biznesie. Więc potem byłem deweloperem PHP, niedługo potem w agencji interaktywnej, już dużej, renomowanej, K2 Internet, stworzyłem swój pierwszy zespół. To było 9 lat temu i od tego momentu zaczęła się moja kariera menedżerska, kariera liderska. Trochę o porażkach już mówiłem we wcześniejszych odcinkach, natomiast te porażki, które mnie najwięcej nauczyły, czy też takie momenty, w których najwięcej się dowiedziałem, jak powinienem pracować, to były te momenty właśnie, kiedy widziałem, że ludzi trzeba traktować jak ludzi. To nie są tylko deweloperzy, którzy siedzą i mają przynosić jakąś wartość dla firmy, ale to są też właśnie osoby, o które trzeba zadbać pod kątem tego, żeby byli zadowoleni ze swojej pracy, żeby byli dobrze traktowani, czy takie oczywiste, chociaż nie dla wszystkich kwestie, jak to, że muszą być wynagradzani chociażby za nadgodziny. Paweł, a Twoje porażki? To jest ciekawe, bo wiesz co, mamy bardzo podobne porażki, bardzo podobne lekcje z nich wyciągnęliśmy, ponieważ moja największa wtopa to jest właśnie kiedy prowadziłem biznes swój własny, miałem tam te 12 osób, które się po prostu w pewnym momencie żeśmy się pokłócili, żeśmy się nie dogadali, to wszystko się rozsypało, właściwie z dnia na dzień obroty spadły dramatycznie, ekipa się wkurzyła i każdy poszedł w swoją stronę, a wszystko tylko dlatego, że byłem po prostu jednym wielkim dupkiem i myślałem, że no, to przecież jak ja robię i wkładam serce i wszystko, swój czas, energię w rozwój firmy, to każdy będzie robił dokładnie tak samo i myślałem, że każdy będzie dokładnie taki sam, będzie takim klonem i będzie zasuwał, a to zupełnie nie o to chodzi, bo każdy człowiek jest inny i trzeba się tego nauczyć. Także zdecydowanie trzeba ludzi traktować tak jak ludzi, więc świetne podsumowanie. Czasem uczysz się po prostu na błędzie i cóż, raz się sparzysz, a potem już będziesz wiedział, że tak nie należy robić. Dokładnie. Trzecie pytanie od Andrzeja jest takie: na ile ważne są studia, certyfikaty, by zostać liderem, menedżerem w IT? Świetne pytanie. Wiem, Paweł, że masz bardzo mocną opinię na ten temat, zresztą pisałeś o tym w swojej książce, więc zacznij. Dokładnie. Według mnie dyplomy, papiery nie dają absolutnie nic, więc ja studentem osobiście nigdy nie byłem, nie jestem i prawdopodobnie nigdy nie będę, chyba że wybiorę się na kierunki kognitywistyczne albo coś takiego. Dlaczego? Ponieważ dużo ważniejsze jest doświadczenie, którego nie nauczysz się w żadnej szkole ani na studiach, niestety. System edukacji działa w ten sposób, że on ma cię przygotować do egzaminów, a życie pokazuje zupełnie coś innego. I pamiętam ze swojego doświadczenia, kiedy przychodził do mnie człowiek na rozmowę rekrutacyjną, na stanowisko programisty, kiedy ja już miałem, wiecie, ponad 2 lata swoją firmę, później pracowałem jeszcze w kilku innych firmach, więc już też zajmowałem się rekrutacjami, miałem 3-4 lata doświadczenia komercyjnego. W czasie, kiedy to dopiero wszystko raczkowało, przychodził człowiek z taką grubą teczką papierów, co to on tam nie miał, jaki był doktorem, czegoś tam, masę dyplomów, certyfikatów i wyobraźcie sobie, że w ciągu 10-15 minut rozmowy okazało się, że z tym człowiekiem nie ma po prostu o czym rozmawiać, bo
nie ma doświadczenia żadnego w praktycznym, realnym życiu. I wyobraźcie sobie, on bronił swojego zdania, ponieważ przygotował aplikację w ramach zadania testowego. Często takie zadania się robi dla przyszłych programistów. Przygotował zadanie i ja mu zadałem proste pytanie, czy ja mogę teraz to, co on zrobił, wziąć i zepsuć? Czy mogę to wykorzystać do tego, żeby włamać się do systemu? On powiedział kategorycznie nie i nie ma takiej opcji. Niestety byście musieli widzieć jego minę, kiedy mu udowodniłem, że to, co zrobił, było po prostu bardzo kruche, więc papiery mają się totalnie nijak do doświadczenia, a to doświadczenie jest tak naprawdę tym, co jest najważniejsze na rynku, więc moim zdaniem studia, certyfikaty, dyplomy nie mają absolutnie żadnego sensu. Ja mam trochę odmienne zdanie, chociaż co do takiej ogólnej treści zgadzam się z tym, co mówisz, natomiast uważam, że studia mogą coś ci dać. Zwłaszcza jeżeli to są studia takie techniczne, teoretyczne, to po pierwsze dają takie inżynierskie podejście i nie mówię tutaj o programie czy o wiedzy. Ostatnio przeglądałem program jednego z przedmiotów na Politechnice Warszawskiej i tam w kwestii tworzenia aplikacji internetowych, no to były suchary sprzed 15 lat. Strony internetowe oparte na tabelkach, czy analityka oparta na parsowaniu logów Apache'a. Przeważnie te uczelnie nie są na bieżąco, natomiast one dają takiego trochę inżynierskiego podejścia do pracy. Jednak trzeba przejść przez te wszystkie laborki, ćwiczenia, zaliczenia i to potrafi, zwłaszcza tym ludziom, którzy nie mają takiego mózgu analitycznego, czy właśnie takiego ścisłego, trochę nadać takich inżynierskich umiejętności, czy inżynierskiego myślenia. Druga rzecz jest taka też, że tutaj już patrząc konkretnie na przykładzie, no mamy jednego dewelopera, który skończył matematykę i z tego co widzę, jemu jest o wiele łatwiej pewne problemy opisywać właśnie bazując na wiedzy, którą ma ze swoich studiów matematycznych i wtedy te osoby, które rozumieją to, co on proponuje, to, co on opisuje, no to też o wiele łatwiej im to zrozumieć. Jest to jakiś taki metajęzyk, którym osoby, które mają wykształcenie się posługują. Więc nie mówię, że to jest niezbędne, ale może pomóc w takim trochę innym myśleniu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli już mówimy o certyfikatach, to są takie dziedziny, działki, gdzie te certyfikaty się przydają. Mam tu na myśli chociażby certyfikaty Microsoftu, czy certyfikaty bazodanowe, związane z bezpieczeństwem, zarządzaniem Linuxem. To są takie dziedziny, gdzie te certyfikaty w jakiś sposób, na przykład pracodawcy mówią, że ta osoba przeszła przez jakiś konkretny proces, czegoś się dowiedziała. I to już nie jest tak jak ze studiami, gdzie wiemy, że ta wiedza jest trochę nieświeża, tylko są to jednak takie konkretne umiejętności, które przygotowują do tego, żeby pełnić jakieś określone role. Więc jest oczywiście masa certyfikatów, które są niewiele warte, ale jest też taka część, która coś nam daje. Super. Tutaj Kasia pyta, mówicie, że trzeba się dużo uczyć, ale jak to robić? Doradzicie jakieś techniki? Co byś powiedział? To są dwie części. Pierwsza jest taka, czego się uczyć, a druga, jak się uczyć. Jeżeli chodzi o to, czego się uczyć, to moim zdaniem najlepsza technika jest taka, żeby wystawiać się jak najczęściej na takie sytuacje, kiedy widzimy, że nam po prostu tej wiedzy brakuje, starać się analizować to, czego nam zabrakło. Wiadomo, że czasami to jest trudne, no bo jeżeli czegoś nie wiemy, to nawet nie wiemy, że tego nie wiemy. Dzięki takiej analizie, jak na przykład się zachowywali, czy co robią osoby, co do których wiemy, że mają większą wiedzę od nas, jak oni podeszli do jakiegoś problemu, pozwala nam się zorientować w kwestii tego, czego nam brakuje. A druga sprawa to jak się uczyć. Tutaj mogę polecić kilka dobrych książek. Oczywiście wrzucimy Wam linki do nich. Pierwsza to jest Pragmatic Thinking and Learning, napisana przez Andy'ego Hunta. I to jest właściwie książka wyłącznie o tym, w jaki sposób się uczyć, w jaki sposób pracować ze swoim mózgiem. Jest tu cały rozdział na temat tego, w jaki sposób się uczyć w taki zaplanowany sposób, czyli żeby nie robić coś takiego, raz przeczytam jedną książkę, raz drugą, potem jakiś webinar, potem jakąś prezentację na YouTubie, ale w sumie nic z tego nie wynika. I on tu daje kilka technik związanych z tym, w jaki sposób się uczyć właśnie z takim celem. Pierwsza technika, która jest
dosyć podstawowa i może już o niej słyszeliście, to jest stawianie celów, które są SMART. To jest taki skrót, tutaj możesz, Paweł, dorzucić wideo planszę z rozwinięciem tego skrótu. To chodzi o takie cele, które są bardzo jasno zdefiniowane pod kątem czasu, pod kątem możliwości ich osiągnięcia, pod kątem rezultatów itd. I właśnie te cele można sobie używać tego do planowania swojej nauki. Kolejna technika, która nazywa się SQ3R, to jest technika dotycząca czytania książek. Większość naszej wiedzy wyciągamy z książek i ta technika pozwala nam więcej wyciągać. To nie jest tylko tak, że siadamy do książki, przeczytamy ją i liczymy na to, że nam się wbije ta wiedza do głowy, tylko jest to technika, która pozwala na przeanalizowanie treści książki, przeczytanie, odpowiednie wynotowanie najważniejszych informacji i przez to przetworzenie ich w głowie i oczywiście wyciągnięcie więcej informacji. Też link do tego znajdziecie w materiałach powiązanych. Kolejna z książek, która też jest bardzo ciekawa, to jest książka Radka Kotarskiego, Włam się do mózgu. Zresztą Paweł mi ją polecił i pożyczył, bo to jest Pawła kopia, która bardzo się przydaje w uczeniu. Co prawda dużo z tych technik bardziej się przydaje na przykład studentom, którzy muszą się czegoś wykuć, ale też jest trochę technik, które pozwalają swoją wiedzę powtarzać, utrwalać, nawet jeżeli to nie są takie rzeczy do wkuwania jak na studiach. Tutaj jedną z technik jest technika robienia notatek, technika Cornella. Też dostaniecie linka do tego w materiałach pod odcinkiem, która pozwala w bardzo dobry sposób notować sobie informacje z książek, z prezentacji, z wystąpień, ze spotkań, właściwie z czegokolwiek. Ta technika powoduje, że potem łatwiej po prostu do tych notatek wrócić. I podsumowując, moim zdaniem w uczeniu najważniejsze jest, żeby mieć dobrą metodę uczenia się. Nie wolno zakładać, że pójdę na szkolenie i będę wiedział, albo obejrzę webinar i będę wiedział, bo ta wiedza wyparuje po prostu po kilku dniach, więc najważniejsze to mieć jakąś metodę, która będzie tę wiedzę utrwalać w naszej głowie. Paweł, a ty co o tym myślisz? Myślę, że powiedzieć dokładnie to, co trzeba. Jedyna rzecz, którą ja bym dodał tutaj, to, abyście zaczęli się rozglądać po innych branżach, ponieważ często jest tak, że zaczynamy się uczyć i jakby ciągniemy wiedzę tylko z tego naszego kierunku, czyli chcemy być liderem w IT, no to co się dzieje w IT i teraz chłoniemy wszystkie informacje o temat wiedzy potrzebnej w IT. Jednak zdecydowanie to, co jest najbardziej wartościowe i rzeczy, które można wyciągnąć, one są tak naprawdę w innych branżach, ponieważ ja osobiście rzeczy, które działają u mnie najlepiej, rzeczy, które są najfajniejsze, to są rzeczy, których ja się uczę w branży sprzedażowej, branży marketingowej, branży muzycznej, które nie mają absolutnie żadnego jakby styku ze światem IT, jednak wykorzystane w tym świecie IT dają super efekty, więc rozglądajcie się i wyciągajcie wnioski z tego, co się dzieje wokół was, jakie rzeczy robią wasi znajomi, jakie mają problemy i po prostu wyciągajcie z nich wnioski. Mamy dwa kolejne pytania, które moim zdaniem powinniśmy na nie razem odpowiedzieć. Michał zadał pytanie. Mówicie, że w byciu liderem jest na końcu i że nie jesteśmy liderami dla kasy. W jaki sposób zatem mogę mieć pewność, że będę dostrzeżony i za tym pójdą dobre pieniądze? I pytanie od Marii. Jak znaleźć mentora, który pozwoli mi się rozwinąć jako lider? Wydawać by się mogło, że to są różne pytania, ale one są bardzo zbieżne. To znaczy, mówiliśmy o tym w pierwszym odcinku, prawda, że jeżeli twoją motywacją jest kasa, to źle trafiłeś. Jeżeli jesteś zmotywowany do tego, żeby dużo kasy zarabiać, to proponuję sprzedaż. Tam na przykład taki motywator finansowy jest świetny, bo masz prowizję i właściwie limit twoich zarobków jest nielimitowany, czy rozwijanie własnego biznesu. Natomiast tutaj rozmawialiśmy o tym, jak dużo rzeczy ważnych jest związanych z ludźmi, z ich rozwojem, z twoim rozwojem. Patrząc z mojego doświadczenia, kiedy na przykład przygotowujemy budżety, dajemy podwyżki, to w pierwszej kolejności myślimy o osobach, które po prostu są świetne w tym, co robią. I te osoby zawsze będą docenione, te osoby zawsze dostaną podwyżkę, więc to jest właśnie tam, gdzie ta kasa pójdzie. Jeżeli chcesz dobrze zarabiać, no to po prostu musisz być dobry w tym, co robisz. I wtedy będziesz dostała podwyżki. Jeżeli nie będziesz dostała podwyżek, no to może po prostu nie jesteś w dobrym miejscu, w dobrej firmie, która ma ochotę ci dawać podwyżki. Podsumowując, no musisz być po prostu dobry w tym, co robisz. I za tym też idzie kwestia mentora. Czyli jeżeli
chcesz zbudować taką relację z mentorem, czyli kimś, który ma dużą wiedzę, czy jest gdzieś wysoko w organizacji, będzie Ciebie prowadził przez tę karierę, będzie Cię wspierał, będzie Ci pomagał, czy pomagała, to przede wszystkim musisz się czymś wykazać, żeby ta osoba, która przeważnie jest bardzo zajęta, która ma dużo na głowie, żeby dla niej taka relacja była wartościowa i żeby wiedziała, że warto w Ciebie zainwestować. No i to nie jest tak oczywiście, że ten mentor się pojawi sam, natomiast jeżeli będziesz dobrze robić swoją robotę, to na pewno będziesz bardziej znany czy bardziej znana w swojej organizacji, więc wtedy też będzie Ci łatwiej zapytać jakąś osobę, którą podziwiasz, czy która ma dużą wiedzę, szeroką, żeby wsparła Cię, żeby była Twoim mentorem. Co, Paweł, o tym myślisz? Robić dobrze swoją robotę znaczy być na tym czwartym, jakby podchodzić do zadań na tym czwartym poziomie z tego artykułu, o których mówiliśmy o małpach. Może tutaj wam wyskoczy odcinek, tam były cztery poziomy wykazywania inicjatywy. I teraz jeżeli ty właśnie bierzesz tą inicjatywę i robisz swoją robotę dobrze, to nie ma szans, żeby właściwie nie iść dalej, nie iść do przodu i wtedy to może cię zaprowadzić właśnie do tego momentu, że możesz być gotowy czy gotowa właśnie na pracę z mentorem, ponieważ jeżeli dopiero zaczynasz, no to tak naprawdę taki mentor może cię wprowadzić na samym początku, kiedy ty jesteś osobą totalnie zieloną. Później ty musisz sobie głowy porozbijać na swoich problemach i praca z mentorem ci tutaj za dużo nie da. Wtedy bardziej przyda się praca z coachem, który zacznie zadawać pytań, bo tutaj musimy rozróżnić coaching od mentoringu, gdzie mentoring to jest wskazywanie przez osobę dużo bardziej doświadczoną dokładnie, co masz zrobić i dlaczego, a coaching to jest kierowanie pytaniami, kiedy ty samemu musisz się zastanowić, dobra, czy to tak, czy to może w tą stronę pomyśleć, pokombinować. I to są różne etapy rozwoju, kiedy te różne rzeczy się przydają. Więc kiedy będziesz robić dobrze swoją robotę, dojdziesz właśnie do takiego sufitu, czy już poczujesz, że okej, dobra, już to ego twoje nie będzie najważniejsze, już nie będę najważniejszy ja, już zrozumiem, że najważniejszy jest zespół, najważniejsi są ludzie, nauczysz się również podążać i pracować z mentorem, wtedy to wszystko właściwie idzie do tego, że będziesz robił super swoją robotę, jeszcze lepiej niż w momencie, kiedy robisz samemu, więc tak jak zgadzam się, że te dwie rzeczy się ze sobą super łączą i dzięki temu będziesz w stanie pójść zdecydowanie do przodu w swojej karierze i limitu tutaj właściwie nie ma, więc wszystko zależy od ciebie i od tego, czy dla ciebie słowem klucz w rozwoju i w codziennej pracy będzie proaktywność. Czy będziesz szukał rozwiązań i będziesz chciał zrobić tak, żeby wszystkim żyło się lepiej, czy jednak schować się do szafy, zrobić swoje po 8 godzinach do domu, wtedy nie licz na nic. Teraz krótkie pytanie od Przemka. Jak często analizujecie swoje notatki? To mogę pokazać tutaj, tutaj mam zestaw zeszytów, notatek fizycznych, które ostatnio się przerzuciłem na iPada właśnie, ponieważ już miałem zbyt dużo wszelkiego typu notatek takich właśnie papierowych. Ja je analizuję kiedy potrzeba, czyli z reguły raz na kwartał, raz na pół roku lub raz na rok, w zależności od tego, co to jest. A niektórych nawet nigdy, ponieważ niektóre tylko zapisuję i wiem, gdzie one leżą i też jest coś takiego jak pamięć mięśniowa, która działa super, kiedy zapisujecie coś, używając czy to rysika, czy to po prostu długopisu, w zeszycie na iPadzie, wasza ręka pamięta, że gdzieś coś napisała, wasz mózg to też pamięta, dzięki temu jest łatwiej wrócić do danego tematu, kiedy będzie potrzeba. Dobrze jest, jak już mówiliśmy nieraz, notować wszystko i zawsze właśnie, żeby zanotować sobie, co się wydarzyło na spotkaniu, na spotkaniach 1 na 1, co u kogo słychać, kto jak się czuje, co się dzieje w projektach, co się dzieje w życiu i takie notatki są super właśnie do przejrzenia co jakiś czas, właśnie na przykład raz na kwartał i później odcięcia ich z zestawienia. Są notatki takie jak na przykład właśnie plany, projekty, czy takie na przykład plany roczne, nie mylić z postanowieniami noworocznymi, których pewnie plaga nadejdzie niedługo na początku roku, czego oczywiście nie polecamy. Takie rzeczy przydają się właśnie pod koniec roku, żeby do nich wrócić, żeby podsumować, zobaczyć, co się udało, co się nie udało, co można zrobić lepiej, wtedy to zostawić i iść dalej. A ty, Krzysiek, co robisz ze swoimi notatkami? Jak często je sprawdzasz? Podpisuję się pod tym, co ty powiedziałeś. Dla mnie ważne jest to, że zawsze, jeżeli mam jakieś spotkanie, to sobie robię notatki w trakcie, czy też jeżeli spotkałem kogoś, nie wiem, na korytarzu i ustaliliśmy coś ważnego, to sobie robię notatkę potem.
oznaczam to datą. I potem wracam do takich notatek tak jak potrzeba. Niektórzy się dziwią właśnie, że mam zapisane wszystko. Ja wolę mieć zapisane, żeby nie obciążać tym głowy. I wracam do notatek wtedy, kiedy to jest po prostu potrzebne. To nieobciążanie głowy jest w ogóle super rzeczą, o którą możemy wspomnieć, ponieważ jeżeli na przykład właśnie coś się dzieje, zobaczcie, jeżeli na przykład wieczorem, zanim kładziecie się spać, nie możecie zasnąć i myśli wam się kotują w głowie, to weźcie coś do pisania lub weźcie dyktafon i albo zapiszcie to, co wam w głowie siedzi, albo właśnie weźcie dyktafon i to nagrajcie. I kiedy wyrzucicie to z głowy, nagle się okazuje, że od razu można przyjemnie zasnąć. Masz tak? Tak, to prawda. To jest taki prosty efekt, że jeżeli czegoś nie zamkniemy, jakiegoś tematu skończymy, no to on się gdzieś tam po głowie kotłuje, nasz mózg to przetwarza. Więc zapisanie tego pomaga po prostu wyjąć to z mózgu i poprosić go, żeby przestał o tym myśleć. Mamy kolejne pytanie dotyczące częstotliwości, ale tym razem od Emilii. Jak często spotykacie się ze swoimi ludźmi na spotkaniach 1 na 1? To możemy, Paweł, poruszyć od strony takiej, ty jesteś liderem zespołu, więc się spotykasz z deweloperami, więc najpierw powiedz, jak ty to robisz, a potem ja wspomnę o tym, Dobra. Jak to jest między menedżerami. Między ludźmi w moim zespole my się spotykamy regularnie, to jest jakby tutaj słowo klucz, jeżeli chodzi o spotkania 1 na 1, one muszą być regularne, wrzucone w kalendarz jako spotkania cykliczne, o tym już też wcześniej mówiliśmy i u mnie idealny format to jest 45 minut co 2 tygodnie, czasu dedykowanego właśnie, żeby porozmawiać sobie o tym, co u nas, właśnie zrobić te spotkania 1 na 1 i to też wyszło z testów, ponieważ musisz pamiętać, że ludzie są różni ludzie potrzebują też różnych częstotliwości na różnych etapach, więc warto się dopytywać, czy to nie za często, czy to nie za rzadko i po prostu dotrzeć do tego. U mnie 2 tygodnie sprawdzają się najlepiej. A jak to jest u Ciebie? Ja z team liderami, z którymi pracuję, spotykam się raz w tygodniu. Ważne, żebyśmy byli na bieżąco, żebyśmy rozmawiali o wszystkich sprawach, które się dzieją w ich zespołach, ale takie spotkania przeważnie są krótkie, od 15 do 30 minut. Ważne, żeby zawsze były włożone w kalendarz, tak jak powiedziałeś. Ja też staram się ich nie odwoływać, co najwyżej czasami jest konieczność przełożenia. Ważne, żeby po prostu były często, mogą być krótkie, na 15 minut, tylko chwilę, żeby się dowiedzieć, co tam słychać, ale jednak na tym poziomie moim zdaniem ważne jest, żeby ta komunikacja była ciągła i warto się zobaczyć po prostu twarzą w twarz raz w tygodniu. Następne pytanie mamy anonimowe i pytanie brzmi, co zrobić, kiedy pracownik oczekuje całkowitego prowadzenia i unika brania odpowiedzialności? No, czyli też wracamy do poprzedniego odcinka z małpami, tak, gdzie już o tym bardzo dużo mówiliśmy, czyli to jest ten podejście do inicjatywy, te pierwsze 2 poziomy, czyli chowam się w szafie i czekam, aż ktoś mi powie, co mam zrobić i inicjatywy 0, więc takich ludzi po prostu nie chcemy. Tak, to prawda. Więc to jest ta małpa, którą trzeba zastrzelić. Nie chcemy takich ludzi. Ewentualnie są stanowiska, na których takie osoby mogą się sprawdzić. Coraz mniej oczywiście już w naszej branży, ale czasami są stanowiska, że komuś mówisz, że ma po prostu kopać rów odtąd do 17. Mam tu na myśli jakieś bardzo podstawowe prace, które mogą się zdarzyć. Ale jednak to są takie mało ambitne zadania, mało rozwijające. Więc jeżeli już mówimy tutaj o ludziach, którzy wytwarzają wartość, o deweloperach, o testerach, o wszelkich innych osobach, które muszą coś kreować, pracować tym swoim mózgiem, to te osoby po prostu nie mogą oczekiwać całkowitego prowadzenia. Oczekiwaniem jest to, żeby te osoby wykazywały przynajmniej minimum jakiejś inicjatywy. Co innego oczywiście kwestia juniorów, którzy dopiero wchodzą w branżę i tu wiadomo, że trzeba ich prowadzić, ale to jest bardziej takie prowadzenie merytoryczne. Czyli oni muszą się wykazywać inicjatywą i chęcią nauki. To jest taki moment, kiedy się chyba najwięcej z całej kariery człowiek uczy. Tylko trzeba ich prowadzić merytorycznie. Czy to ty jako menedżer, czy jakiś senior muszą im po prostu dostarczać wyzwań, dostarczać wiedzy. Natomiast nadal to są osoby, które muszą się wykazywać inicjatywą. U nas w naszym hubie IT mamy świetne doświadczenia właśnie z juniorami, którzy ekspresowo właściwie się uczyli i wchodzili na wyższe ścieżki kariery, właśnie dzięki temu, że po pierwsze mieli dużą inicjatywę i dużą chęć tej nauki, a z drugiej strony też byli wspierani przez kolegów i koleżanki, którzy chcieli im pomóc i chcieli ich rozwijać.
Tak, i do tego muszą tacy ludzie przede wszystkim właśnie wykazywać inicjatywę i no, brać odpowiedzialność za swoje czyny. Mogą rzeczy, to jest normalne, mogą popełniać błędy, mogą się mylić, mogą czegoś nie wiedzieć i to jest jak najbardziej normalne i to jest w porządku i to jest okej. No przecież są po to, żeby się nauczyć, nie? Przejść całą ścieżkę od juniora do mida, do seniora, do architekta, żeby po prostu no, się uczyć i rozwijać. No ale jeżeli ktoś nie wykazuje inicjatywy lub nie bierze odpowiedzialności za to, co robi, no to droga jest po równi pochyłej do wylotu. Tak. Dobra, to pytanie od Bartka. Co mam zrobić, jeżeli wszedłem w rolę lidera, a teraz zdałem sobie sprawę, że to nie dla mnie? To nie jest łatwe pytanie, prawda, bo jest takie założenie, że wszyscy pną się tylko w górę. Jeżeli zostałeś liderem, to musisz wytrwać w tej roli i to powoduje, że niektórzy się w takiej roli męczą. Wydaje mi się, że tutaj dużo zależy od organizacji. Chociażby w naszej organizacji mieliśmy takie przypadki, że ktoś został menedżerem, ale potem zobaczył, że to nie dla niego i mógł całkiem swobodnie i bez jakiegoś tutaj utraty twarzy wrócić do swojego poprzedniego stanowiska. Ale wyobrażam sobie, że mogą być sytuacje firmy czy jakieś takie środowiska, w których może to być uznawane za utratę twarzy, za jakiś dowód niekompetencji i po prostu trzeba wtedy z takiego miejsca uciec, no bo nic dobrego dla twojej dalszej kariery w takim miejscu nie będzie. Masz, Paweł, jakieś doświadczenia? Wiesz co, może nie tyle co doświadczenia. Mamy na przykład u siebie w dziale gościa, który był team liderem, po czym odszedł z firmy, po miesiącu wrócił, by wrócić na stanowisko specjalisty. Po prostu no, temu było wygodniej i wolał się zająć kodem niż ludźmi, ponieważ to też, co mówiliśmy, no, to są zupełnie inne role. Bycie deweloperem, czy bycie jakby specjalistą technicznym, bycie menadżerem, liderem, to są dwa światy, więc przede wszystkim trzeba rozmawiać i przede wszystkim trzeba no, nie bać się tego. Jeżeli tam coś nie pasuje albo gdzieś się męczymy, to po prostu o tym powiedzieć, bo są takie dość popularne słowa, że jeżeli robisz coś i się z tym męczysz, to znaczy, że już robisz coś nie tak, więc warto się nad tym zastanowić, warto porozmawiać ze swoim przełożonym, ze swoim szefem, że może ta rola jednak nie jest dla was, chcieliście się przekonać, sprawdziliście, nie wyszło, okej, wracamy po prostu dalej. Najgorsze moim zdaniem to, co można zrobić, to jest właśnie taka ucieczka, czyli okej, dobra, zmieniam firmę, rzucam wszystko i w ogóle to jest bez sensu, bo ja na tym stanowisku nie daję sobie rady, albo właśnie zatracenie się w tej takiej drugiej stronie, w tej ciemnej stronie mocy, czyli na zasadzie właśnie, że marudzenie, narzekanie, że nie, ja to jestem w ogóle beznadziejny, do niczego się nie nadaję, niczego się nie nauczę. No i właściwie taka samospełniająca się przepowiednia tutaj działa, że jeżeli sobie wkręcacie, że wy się niczego nie nauczycie, do niczego się nie nadajecie, no to siłą rzeczy tak kończycie, więc to też nie ma sensu. Transparentność, po prostu taka ludzka uczciwość i powiedzenie, zdanie sobie sprawy, co mogę, do czego się nadaję, w czym jestem dobry, a w czym nie. Po prostu. Kilka pytań od Jarka, więc dzięki, Jarek, za dużo materiału dla nas. Pierwsze pytanie, co zrobić, gdy konkurencja oferuje lepszą wypłatę, albo ktoś przychodzi po podwyżkę i chce dużo, a mu się nie należy? Jak my to dobrze znamy, tak, kiedy ktoś właśnie przychodzi i chce tutaj wory siana i w ogóle nie rozumie, skąd się bierze jego wypłata. To jest pierwsza rzecz, którą trzeba mu pokazać. To już linkowaliśmy kiedyś, tutaj podlinkujemy jeszcze tą moją prezentację z For Developers, ponieważ jest najważniejsza sytuacja, bo taki deweloper, czy w ogóle ludzie w IT bardzo często, oni nie mają bladego pojęcia, skąd ta wypłata się bierze. Mało tego, oni nie mają w ogóle pojęcia, kiedy i czy w ogóle są w stanie na siebie zarobić. Więc mamy jeszcze sytuację, kiedy branża IT uchodzi za taką najbardziej lukratywną i że tutaj ludzie zarabiają miliony monet. No, jednak w rzeczywistości jest tak, że no, po pierwsze mogą zarobić miliony monet, ale za bardzo konkretne rzeczy, więc muszą udowodnić i właśnie zrobić tak, żeby to wszystko miało ręce i nogi, ponieważ jeżeli taka osoba się obija, nie dowozi, no to nie ma w ogóle o czym gadać i trzeba jej to pokazać. Słuchaj, ty zarabiasz tyle na papierze, do tego dochodzą ZUS-y, opłaty i tak dalej i twoja wypłata kosztuje nagle 2 razy tyle, czy nawet więcej i zobacz, ty jesteś u nas 3 miesiące, nie zrobiłeś nic,
a już też więcej pieniędzy, nie? Więc to wszystko musi się kupy trzymać. W swojej prezentacji też mówię o czymś takim jak break-even, kiedy to jest termin bardzo znany w startupach, w biznesie, kiedy dochodzisz do swojej rentowności i warto w współpracy z ludźmi, ze swoimi pracownikami, współpracownikami, też spojrzeć na nich, czy oni w ogóle dochodzą do tego break-even, czy cały czas w nich inwestujemy, płacimy za szkolenia, płacimy za konferencje, za książki, za eventy, za mentoringi i tak dalej, a tak naprawdę jakby nic nam się nie zwraca, ponieważ na przykład tempo dostarczania rzeczy czy produktywność takiej osoby jest po prostu marna, więc to trzeba po prostu czarno na białym pokazać, z czego ta wypłata się składa, jak to wygląda, co ktoś robi, dlatego dobrze notować sobie, co kto robi, a jeżeli dostarcza, to notować sobie, że dostarcza na przykład super wartość w terminie, jest proaktywny, super i to są przesłanki, żeby taka osoba mogła mieć lepiej, a z drugiej strony też notować wszystko, co jest nie tak, że wtedy zobaczycie, że no dobra, słuchaj, chcesz podwyżkę, ale A, B, C, D zwalone, to niedowiezione, to niedostarczone, tu obiecałeś, nie dowiozłeś, tu nie zrobiłeś. I co wtedy? I wtedy jest pole do dyskusji, do negocjacji tak naprawdę. A to, że na przykład, nie wiem, jest konkurencja, która oferuje lepsze warunki i tak dalej, proszę bardzo, nie ma nic cenniejszego niż pracownik i takich mamy coraz więcej, nie ma nic cenniejszego niż pracownik, który odchodzi od ciebie, odchodzi od firmy, właściwie rezygnuje z pracy, bo uważa, że mu się należy więcej, idzie do firmy, która teoretycznie daje mu więcej, ale nagle się okazuje, że nie ma tych wszystkich benefitów, nie ma tego klimatu, nie ma tej kultury organizacji, nie jest tak zadbany jak w tej firmie wcześniejszej i po miesiącu po prostu ze skulonym ogonem wraca i stwierdza, że okej, dobra, to ja chcę tutaj, bo tutaj jest i wypłata to nie tylko to, co ci przychodzi na konto, ale też cała kultura organizacji, cały klimat, w którym żyjesz, no jednak najwięcej czasu tutaj spędzamy. I tak samo wszystkie rzeczy dookoła, programy szkoleniowe, eventy i tak dalej, kontakt z ludźmi, którzy są w danej firmie, którzy po prostu mogą się cię bardzo dużo nauczyć, nie? Więc konkurencja może oferować co chce, rynek jest otwarty i bardzo mile my osobiście witamy ludzi, którzy wracają do nas z nowym doświadczeniem i też wtedy mogą powiedzieć, że no słuchajcie, tam jednak trawa nie jest bardziej zielona u sąsiada. Tak, to mamy taki przykład właśnie firmy, która jest software house'em i ma super biura ze wszystkimi bajerami i płacą o wiele więcej kasy. No tylko, że niestety tam jest tak, że po prostu idziesz, nakładają ci homonto i orzą tobą pole. Więc jest masa nadgodzin, zero życia prywatnego, bardzo dużo stresu, toksyczna atmosfera, ale kasa jest całkiem niezła. Z mojej perspektywy dwie rzeczy są ważne. Pierwsza to jest taka, to co wspomniałeś, żeby stworzyć takie środowisko, atmosferę, gdzie właśnie ludzi się traktuje po ludzku, gdzie się dobrze pracuje, gdzie mają rozwój, mogą robić interesujące rzeczy i też jest zachowany ten balans pomiędzy życiem prywatnym a pracą. A druga rzecz to, żeby mieć jakiś taki schemat wynagrodzeń, czyli żeby wiedzieć, ile mniej więcej możesz zapłacić i jakim ludziom. Ja staram się dążyć do tego, że na przykład jeżeli by nasza lista płac wypłynęła, to nie miałbym się czego wstydzić. I wtedy po prostu wiesz, jakie mamy ramy, na co można sobie pozwolić i tyle. I wtedy z czystym sumieniem możesz powiedzieć, ile danej osobie możesz zapłacić, a ile nie. Przejdźmy do kolejnego pytania od Jarka, czyli co zrobić, gdy pracownik przychodzi nietrzeźwy do pracy, to było inne słowo, śmierdzi od niego, zostawia syf w kuchni i jest uciążliwy dla innych. No Paweł, masz doświadczenie w tej sprawie. Oj tak. To jest naprawdę wyzwanie, kiedy na przykład jeden z członków zespołu ma jakiś problem z alkoholem, nadużywa go, przychodzi, śmierdzi od niego, reszta ludzi się na niego denerwuje, bo po prostu pracować z nim w jednym pokoju nie mogą. No i to prowadzi do bardzo niefajnych sytuacji. I tutaj też jest prawo pracy, jakby sytuacja jest dość czysta, ponieważ jeżeli ktoś przychodzi, nie wiem, raz mu się zdarzyło, to mu się zdarzyło, że go wysłać po prostu na urlop i zobaczyć, po prostu później pogadać z takim człowiekiem, co chodzi, co się dzieje. Jeżeli to się po prostu powtarza, no to prawo pracy mówi jasno, to jest po prostu zwolnienie dyscyplinarne. I tutaj jest bardzo ważna rzecz w takich sytuacjach bardzo problemowych, ponieważ te rzeczy skąd się biorą, nie? Wy jako liderzy musicie się zastanowić,
czy to jakby nie brać takich tematów bardzo płytko, ponieważ możecie się zdziwić. Może się okazać, że wasz człowiek ma jakiś bardzo trudny, nie wiem, okres w życiu i sobie z nim nie radzi, odreagowuje w jakiś sposób. Tak samo, jeżeli na przykład ktoś śmierdzi. Moja żona kończyła szkołę kosmetyczną i wyobraźcie sobie, że była sytuacja, kiedy dziewczyna, no, dbała o siebie bardzo, bardzo, niestety od niej tak śmierdziało, że wytrzymać się nie dało, a wyobraź sobie, teraz idziesz do takiej kosmetyczki, która ci śmierdzi, no nic fajnego, nie? I tutaj się okazało, że no okej, ludzie się z niej śmiali, ale problem był dużo poważniejszy, bo miała jakieś problemy z hormonami, takie zdrowotne i to nie wynikało z jej złej woli, czy tego, że się nie myje, więc warto tutaj przede wszystkim skupić się na człowieku i na tym, jak i czy można mu pomóc w takiej sytuacji i jak to zrobić, żeby też zespół no, nie miał takiego problemu, nie? No bo dla nich to jest też problem, nie? Jeżeli ktoś ci śmierdzi, no to po prostu no, nie możesz na to patrzeć. Jeżeli ktoś lubi mieć porządek i wchodzi do kuchni w biurze, która jest po prostu uwalona, jest tam jeden wielki syf, no to sorry, no można posprzątać po kimś raz, drugi, trzeci, ale nie w kółko. Trzeba po prostu z tymi ludźmi rozmawiać, trzeba rozmawiać o oczekiwaniach i o kontekście też innych ludzi, innych zespołów. Na zasadzie, że jest ktoś ewidentnie przegina w którąkolwiek stronę, no to wy jako liderzy musicie wziąć taką osobę i z nią porozmawiać szczerze i otwarcie. Nie ma się co krygować, ponieważ no, jeżeli przychodzi ktoś i śmierdzi od niego tak, że po prostu w całym pokoju nie da się wytrzymać, no to nie jest niczym dziwnym, że zaczynacie rozmawiać z tą osobą, bierzecie tą osobę i zaczynacie z nią rozmawiać na ten temat, co z tym trzeba zrobić. Bo wszyscy to widzą i tak naprawdę bardziej niefajna sytuacja jest, kiedy no, nic się nie wydarzy, a ten człowiek będzie śmierdział przez ten cały dzień, czy robił rzeczy, które są niefajne. Więc trzeba z takimi ludźmi rozmawiać, być otwartym też na rozwiązanie problemów, no i też jednak być konkretnym i podejmować konkretne decyzje. Czyli jeżeli ktoś przegina pałę, no to przegina pałę, no to wtedy czas się pożegnać, bo tutaj no, będzie dla niego to też super lekcja i doświadczenie, które może pomóc mu się ogarnąć, nie? Więc warto spojrzeć w tą stronę. A jak to wygląda z twojej perspektywy? Zgadzam się z tym, co powiedziałeś. Tutaj bym dodał, że w takich kwestiach no, trzeba wykazać wrażliwość, zastanowić się nad tym, jak ta druga osoba może to odbierać, jak to może z jej strony wyglądać. Może być nieświadoma, może mieć jakieś problemy, może to być wstydliwy temat dla niej. Trzeba porozmawiać spokojnie, warto się odnieść do swojego życia, może dać jakieś przykłady ze swojego życia, kiedy mieliśmy podobne problemy. Ale przede wszystkim należy pamiętać o tym, że to są delikatne kwestie, że ktoś może mieć jakieś, tak jak wspomniałeś, właśnie problemy, które są od niego niezależne, czy jakieś głębiej leżące, więc tutaj duża wrażliwość jest wskazana i taka chęć pomocy i wsparcia tej osoby. Zdecydowanie. Dobra, słuchajcie, mamy ostatnie pytanie od Wojtka, które myślę, że jest super pytaniem, zwłaszcza w obecnym czasie, ponieważ kiedy to publikujemy, jesteśmy na etapie kwarantanny narodowej, wszystkich nas pozamykali i pytanie brzmi, co robicie, by nie zwariować pracując z domu? Czyli mamy już doświadczeń, już 3 miesiące, tak, 3 kwartały doświadczenia pracy zdalnej. No i Krzysiek, co robisz, by nie zwariować w domu? No ja już powoli wariuję, ale tak, no trzeba sobie z tym radzić zdecydowanie. Ja jestem osobą, która lubi kontakt z ludźmi i na żywo. W biurze zawsze uwielbiałem rozmawiać z ludźmi, dowiadywać się, co u nich słychać, więc mi tego brakuje. Kilka rzeczy jest moim zdaniem istotnych, żeby nie zwariować. Pierwsze to utrzymywać kontakt z tymi ludźmi, starać się znajdować jak najwięcej okazji, żeby jednak rozmawiać nie tylko na tematy służbowe, ale również na tematy prywatne. W niektórych zespołach mamy taki zwyczaj, że do spotkania można dołączyć na przykład 5 minut przed i po prostu wtedy jest czas na pogaduszki o byle czym, o różnych rzeczach prywatnych. No a spotkanie się zaczyna o pełnej godzinie i wtedy już jest start. Kolejna rzecz to zadbanie o swoją kondycję fizyczną. Jeżeli jeździliśmy do biura codziennie, no to wiadomo, że więcej było tego ruchu. Trzeba było spakować się, wyjść z domu, podjechać metrem, autobusem czy nawet samochodem. Trochę jednak było więcej tego ruchu.
Teraz, gdy siedzimy w domu, no to często ograniczamy się do przejścia z łóżka do biurka, z biurka do toalety i potem do salonu, a potem znowu do łóżka. Warto tutaj sobie trochę tego ruchu dostarczyć. Ja staram się ćwiczyć 2 razy w tygodniu, czasem też pojeździć na rowerze czy wyjść na spacer. Paweł, a jak sobie radzisz, żeby nie ześwirować? Podobnie, też staram się tak 2 razy na tydzień ruszyć się, żeby po prostu mieć ten ruch. Ja na przykład bardzo lubię trampolinę, zresztą mam 2 synów i dzieciaki mają trampolinę sportową, taką fitnessową, która jest po prostu genialnym narzędziem właśnie do tego, żeby się wyżyć, odreagować i przede wszystkim spalać ten brzuch, bo jak wszedłem dzisiaj na wagę, to stwierdziłem, że chyba nie ma sensu tam wchodzić więcej, a pokażę wam jedną rzecz, którą tutaj mam, to jest moja Olka, czyli moja zabaweczka, to jest gitarka elektryczna, ponieważ w międzyczasie, kiedy nie pracuję i nie robimy nerdów, to gram w thrash metalowym zespole Warsaw. Tutaj możecie sobie zobaczyć, jeżeli lubicie muzykę tego typu, to zapraszam. I to jest właśnie super rzecz, żeby znaleźć ten czas i mieć czas na realizację swoich pasji, nie? Mieć czas czy no właśnie na gitarę, czy na jakiekolwiek instrumenty, nie wiem, szydełkowanie, czy cokolwiek. Mieć coś, co pozwoli wam się oderwać od codziennej pracy, tylko i wyłącznie pracy, no bo to skończycie tak jak Krzysiek, ty mówiłeś, nie? Łóżko, biurko, praca, dom. Właściwie praca, bo jeżeli na przykład macie biurko w sypialni i tylko przeskakujecie z łóżka na krzesło, no to będziecie mieli bardzo duży problem, więc zdecydowanie coś, co jest totalnie oderwane, jest czymś zupełnie innym, jest super rzeczą do tego, aby to realizować. Dzięki, Paweł. To jest tyle z pytań, które nam przysłaliście i na które chcieliśmy odpowiedzieć. Oczywiście zapraszamy Was cały czas do przesyłania kolejnych pytań, propozycji odcinków, opinii na temat tego, co robimy. Jest to dla nas bardzo wartościowe i bardzo to doceniamy, bo na tej podstawie kształtujemy to, co robimy. Tymczasem chcielibyśmy Wam życzyć, żeby ten kolejny rok, który się zaraz zaczyna, był lepszy niż 2020, chociażby pod kątem tego, żeby był trochę normalniejszy, żeby świat wrócił do normy, ale poza tym, żeby był dla Was pełen sukcesów, zwłaszcza wyzwań liderskich i menedżerskich, i żebyśmy oczywiście spędzali go razem, wymieniając się wiedzą i dostarczając sobie inspiracji. Dokładnie. Pamiętajcie, że możecie zapisać się do naszego newslettera, by być na bieżąco. Możecie subskrybować również podcasty, jeżeli wolicie nas słuchać, niż oglądać w swojej ulubionej aplikacji do podcastów. I ja również się dołączam do życzeń, żebyście przede wszystkim wytrwale uczyli się i rozwijali, nie narzekali, tylko brali wszystkie problemy jako szansę i wyciągali z nich wnioski i szli do przodu. Także wszystkiego najlepszego na ten nowy rok 2021, a my się widzimy już w najbliższy wtorek o 8:00. Dzięki, cześć! Cześć!